Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: Nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: Przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Ciało syci się pokarmem, ale duch syci się słuchaniem. Dlatego Bóg mówi: nakłońcie ucha, a dusza wasza żyć będzie. Słowa Boga nie są jedynie informacją. Można ich słuchać tak, jak smakuje się najlepszy posiłek. Jedno zdanie Ewangelii potrafi nakarmić człowieka bardziej niż wszystko, co można kupić za pieniądze. Bóg daje za darmo nieskończenie więcej, niż świat może nam sprzedać. Nakarm uszy słowem Boga, a twoje serce przestanie żebrać o przyjemności świata. Wiara nie zaczyna się od obowiązku. Zaczyna się od zasmakowania Boga. Możesz znać przykazania, możesz znać modlitwy, możesz znać całą teologię, ale wszystko się zmienia dopiero wtedy, gdy odkryjesz, jak słodki jest Pan. Kto naprawdę zaznał Jego obecności, tego nie oderwą od Chrystusa problemy, bieda, cierpienie ani rozczarowanie, dlatego że odnalazł dobro większe niż wszystko, co może utracić. Człowieka najbardziej wiąże z Bogiem nie strach przed karą, lecz smak Jego miłości. Największym głodem człowieka jest głód miłości. Uczniowie mieli tylko 5 chlebów i 2 ryby. Zbyt mało, aby nakarmić 1000. A jednak dla Jezusa nawet niewielki dar wystarczył, by rozpocząć cud. 5 chlebów przypominało 5 ran Chrystusa. 2 ryby mogły wskazywać na 2 przykazania miłości: Boga i człowieka. Ale najważniejsze jest coś jeszcze. Jezus nie tylko nakarmił głodne ciała. Pokazał, że ma pokarm również dla tych, którzy całe życie byli głodni miłości. Możesz nie mieć prawie nic. Oddaj to Jezusowi, a On uczyni z tego więcej, niż potrafisz sobie wyobrazić. Czasami dopiero to, co zostaje złamane, odsłania swój prawdziwy sens. Jezus wziął chleb, pobłogosławił go i połamał. Łamanie chleba może przypominać otwieranie tajemnicy, jakby Bóg łamał zamkniętą pieczęć, abyśmy mogli zobaczyć ukryty wewnątrz sens. Tak samo było z męką Chrystusa. Jego ciało zostało zranione, a wtedy wypełniły się proroctwa i objawiła się miłość, której wcześniej nie potrafiliśmy pojąć. Tak dzieje się również w naszym życiu. Dopiero niektóre zranienia otwierają nam oczy. Nie wszystko, co zostało złamane, jest stracone. Czasami właśnie wtedy ukazuje się ukryty skarb. Mówisz: jest już za późno. Jezus mówi: właśnie teraz mogę zacząć. Miejsce było puste. Pora była późna. Ludzie byli głodni. Uczniowie nie mieli rozwiązania. Wszystko wskazywało na klęskę. Ale właśnie wtedy Jezus dokonał cudu. Pustka nie jest dla Boga przeszkodą. Wieczór nie oznacza końca, gdy obok znajduje się światłość świata. Być może patrzysz na swoje życie i widzisz tylko zmarnowany czas, stracone możliwości i zamknięte drzwi. Ale Jezus nie potrzebuje idealnego momentu. Dla Boga nawet spóźniona godzina może być początkiem wielkich rzeczy. Największy błąd możesz popełnić wtedy, gdy odejdziesz od Boga chwilę przed Jego odpowiedzią.
Tłumy mogły opuścić Jezusa. Było późno. Nie było jedzenia. Nie było planu. Pozostanie na pustkowiu wydawało się stratą czasu i absurdem. A jednak ci, którzy zostali, zobaczyli rozmnożenie chleba. My także często rezygnujemy, ponieważ nic się nie zmienia. Modlitwa wydaje się pusta. Biblia nie porusza. Bóg milczy. Nie odchodź od Boga tylko dlatego, że jeszcze nie widzisz tego, co On już przygotowuje. Czas spędzony z Bogiem bywa podobny do prezentu owiniętego w szary papier. Z zewnątrz nie wygląda niezwykle. Nie ma emocji, nie ma znaków, nie ma natychmiastowej odpowiedzi. Ale pod skromnym opakowaniem może kryć się dar, którego wartość zobaczysz dopiero później. Nie oceniaj modlitwy tylko po tym, co poczułeś. Nie oceniaj Biblii tylko po tym, czy każde zdanie cię poruszyło. Bóg często pracuje w ukryciu. Pustka przeżywana z Bogiem nie jest pustką. Jest miejscem, które On powoli napełnia. Trzej bracia dotarli do pustego pałacu. Najstarszy zabrał skarby, drugi porwał królewnę, najmłodszy przyszedł za późno i nie znalazł niczego. Usiadł więc smutny na progu. W nocy usłyszał głos: poczekaj jeszcze 3 dni, cały ten pałac będzie twój. Został, ponieważ nie miał już nic do stracenia. Po 3 dniach wróciły konie, skarby i królewna. Okazało się, że starszych braci zgubiła ich chciwość. Najmłodszy otrzymał wszystko, ponieważ potrafił czekać. Nie zawsze przegrywa ten, kto przychodzi ostatni. Czasami przegrywa ten, kto bierze za szybko. Osobom, które wsparły kanał, wysyłam dodatkowy komentarz w formie pliku MP3 oraz niepublicznego filmu, który mogą oglądać oraz udostępniać wszystkie osoby, które mają do niego link.